Walentynki zbliżają się do nas nieubłaganie szybko. Mam nadzieję, że macie prezenty dla swoich ukochanych. Ja natomiast z okazji zbliżających się walentynek będę testować najnowszą kolekcję od Bell, która do mnie dzisiaj rano przyjechała. Swoją drogą, podejrzewam, że jesteście w stanie usłyszeć, że nie mówię do końca wyraźnie. Musicie mi to dzisiaj wybaczyć. Parę dni temu miałem podcięte wędzidełko pod językiem, więc mój język jeszcze nie wygoił się i nie wrócił do normalnej, użytkowej jego formy, więc im więcej pewnie dzisiaj będę mówić, tym ładniej będę mówić pod koniec dnia, ale jako że dopiero zaczynamy, muszę się rozgrzać i niektóre literki, takie jak S są dla mnie troszkę trudne, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Natomiast jeżeli chodzi o samą kolekcję, w sumie mamy tutaj 15 produktów. Nie postaram się je wszystkie razem z Wami sprawdzić. Zacznijmy może od przygotowania ust pod makijaż. Mamy tutaj 3 słoiczki właśnie z produktami do ust. Między innymi mamy peeling do ust, mamy przeźroczysty tint do ust i do skóry, no i mamy też balsam w słoiczku. Będę też się posiłkować informacjami prasowymi, które Bell mi zapewniło. No i jeżeli chodzi najpierw o scrub do ust, to marka mówi, że peelingujące kryształki cukru i wiśniowy przesłodki zapach robią z każdego użycia istną ucztę dla zmysłów. Zobaczymy, czy tak będzie faktycznie. Ja ogólnie Wam wspominałem o tym, że tak naprawdę peelingi do ust w wypadku moich ust nie są jakoś za bardzo mi potrzebne do niczego. Nie mam jakichś genialnie dużych ust, ale nie są też małe. No i w sumie z tego co wiem, większe usta przeważnie mają problem z tym, że zawsze są suche. Moje nigdy nie są suche, a nawet jak są suche, to nigdy nie są popękane, więc nie wiem czemu tak jest, ale moje usta akurat z suchością nie mają żadnego problemu, więc ja peelingi używam tak naprawdę tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jakaś marka mi wyśle i postanowi je przetestować na nagraniu wideo, bo normalnie tego w życiu bym nie zrobił, a nawet gdybym potrzebował peelingu na usta, to wolę złapać sobie zwykły ręcznik i przetrzeć usta wilgotne właśnie ręcznikiem. Natomiast jedyną rzecz, jaką mogę tutaj powiedzieć na plus dla tego produktu, to to, że granulki peelingu są, te cukrowe, są bardzo małe, więc nie są niekomfortowe na ustach. Także jak macie problem z tym, że... No i przy okazji jest tak delikatnie różowo. Więc jeżeli macie problem z tym, że macie, wiecie, w innych peelingach do ust, a uważacie, że potrzebujecie peelingów do ust drapiące drobinki, to tutaj to będzie dość komfortowe dla Was. A, swoją drogą oczywiście podkład, korektor i brwi mam już na twarzy. No to spróbujemy sobie teraz naszego balsamu do ust w słoiczku. Wolałbym, on ma w ogóle taki lekko różowy odcień, już go swatchowałem, zresztą swatcha Wam też pokazuję. Ja preferuję balsamy w tubeczkach albo w sztywcie. Są dla mnie wygodniejsze do aplikacji, bo nie trzeba tam maszać palca. No ale muszę przestać być za bardzo czepliwy, żeby nie każdy produkt przeze mnie został dzisiaj skrytykowany. Tak wygląda balsam na ustach. Moim zdaniem moje usta on tak bardzo, bardzo delikatnie wybledza. Jakby ten jasno-różowy odcień troszeczkę zmienia kolor moich ust. Wygląda to całkiem ładnie, a w ogóle marka na temat tego balsamu mówi, że jest to balsam do ust o kremowej, miękkiej konsystencji, zwiększa suche skórki, zapewniając długotrwały komfort. No i ogólnie faktycznie jest dość lekki, ale komfortowy na ustach. Także myślę, że jak będziecie go używać, jeżeli się na niego zdecydujecie, to na pewno w zadaniu balsamu będzie się sprawdzać. Natomiast z tych słoiczków najbardziej interesuje mnie Surprise Me Clear Tint. To jest tint do ust i do twarzy, do skóry, który w opakowaniu jest praktycznie przeźroczysty, ma leciutko różowe zabarwienie i ma właśnie pod wpływem pH zmieniać odcień na mocniej różowy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało przede wszystkim na ustach, bo na policzki też przygotowali dla nas coś innego i policzki właśnie rezerwuję dla tych innych produktów. Tutaj marka mówi: poznaj sekret piękna z naszym zaskakującym tintem do ust i skóry, który dostosowuje się do pH Twojej skóry, tworząc naturalny, spersonalizowany odcień różu. I ja jak zawsze słyszę przy produkcie pH, że odcień będzie Mało tego, że seplenie przez język, to jeszcze mi się jakoś ciężko mówi. W każdym razie jak słyszę przy produkcie pH, że odcień będzie spersonalizowany, to myślę sobie bullshit. Przeważnie na wszystkich wychodzi dokładnie ten sam odcień różu. Zwłaszcza, że pH ust i ogólnie ludzkie pH, w zależności od tego, jaki mamy element ciała, organ, cokolwiek, jest w bardzo ograniczonych widełkach, więc to pH nie różni się jakoś bardzo. Także różnica między kolorami produktów pH jest praktycznie zawsze taka sama, w sensie są różowe po prostu. Natomiast tutaj bardzo ładny różowy odcień. Na skórze osobiście jako różu być może bym z tego nie korzystał, ja osobiście, z racji na to, że to ma bardzo taką wazelinkową, błyszczącą
konsystencję, wykończenie i jest to też dość lepkie. Świetnie nadaje się na usta, bo jest nawilżające. Być może na suchej skórze Wam by się to też spodobało, ale moja mieszana cera, która lubi się wyświecić, wiem, że ona po prostu nie przepada za takimi konsystencjami, więc dla mnie to jest stricte produkt na usta. Znowu wolałbym, żeby był w sztywcie lub w tubeczce, ale wygląda bardzo ładnie. Akurat z całej trójki na razie zarówno kolor, jak i formuła najmocniej mnie do siebie tutaj przekonuje. Natomiast teraz pójdziemy, to w ogóle nie jest koniec jeszcze ust, bo mamy konturówki i płynne pomadki do przetestowania, ale teraz przejdziemy na chwilkę do cery. Jeżeli chodzi o wykończenie cery na mokro, mamy płynny róż i płynny rozświetlacz. Zacznę chyba od tego różu. On się nazywa Embarrass Me Liquid Blush i to jest kremowy róż, który dodaje cerze uroku i świeżości, jednocześnie tworząc subtelny, naturalny efekt i on jest dostępny tylko w jednym odcieniu. Tutaj mamy tubeczkę. Płakałem, że produkty do ust nie były w tubeczce, a tutaj mamy akurat coś, co chyba wolałbym zamiast w tubeczce mieć właśnie w opakowaniu tego typu, bo by łatwiej mi się tego chyba nabierało na gąbkę. No ale tutaj mamy płynną formułę, miałem się nie czepiać. Ale wiecie, jak to ze mną bywa. Nabiorę sobie taką małą ilość, bo ja go, w sensie wszystkie produkty już swatchowałem przed tym, jak ten odcinek nagrałem i wiem po tym, że ten róż jest bardzo napigmentowany. Także lepiej sobie tutaj z ilością nie przesadzać. Damy go tyle, zawsze można dołożyć, trudniej będzie odjąć, ale tak, to on wygląda bardzo ładnie. Z tego, co kojarzę też po swatchowaniu, on raczej dąży do takiego, pomimo że jest bardzo kremowy, wprost po wyciśnięciu, on dość zastyga do takiego lekko, powiedziałbym wręcz aż matowego. Może nie do końca matowego, takiego bardziej naturalnego w swoim wykończeniu, ale wyraźnie zastyga i wyraźnie przestaje być taki lśniący jak świeżo po wyciśnięciu, bo jak możecie zobaczyć, mój policzek jest taki bardzo aksamitny, ale bardzo ładny. Też bardzo mi się podoba ten kolor. On jest taki neutralny, nie za intensywny, nie rzuca się w oczy. Tak, róż tutaj jest na razie moim ulubieńcem. Na pewno pokonał i przedskoczył ten tint. No to teraz rozświetlacz i ten rozświetlacz jest zarówno do twarzy i do oczu, więc to może być spokojnie płynny cień do powiek, zwłaszcza, że jego formuła jest na tyle drobinkowa, że myślę, że jako cień on w 100% może nam posłużyć. Też widziałem, że tak samo jak róż, to ten produkt nawet jeszcze bardziej mega mocno zastyga, więc na oczach powinien, tak jak mówię, też się sprawdzić. To jest Want Me Liquid Shine, płynny rozświetlacz do twarzy i oczu. To produkt, który nadaje cerze czarujący, elegancki blask. To również tylko jeden odcień. Zacznę w ogóle sobie chyba od oczu, bo ta konsystencja, ja już znam trochę cieni płynnych od Bell i ta konsystencja bardziej, ta formuła w ogóle nie przypomina właśnie ich cienie płynne, aniżeli płynny rozświetlacz, bo to zastyganie jest, powiedziałbym, że aż bardzo intensywne. Także dla mnie to jest to płynny cień, który oni stwierdzili, że z racji na ten uniwersalny odcień będą mogli też nazwać jako rozświetlacz, w czym nie ma absolutnie niczego złego, ale po prostu, żebyście wiedzieli, że kupując ten płynny w teorii rozświetlacz, to jesteście bardziej w kategorii płynnych cieni do oczu, które będą się nadawać też jako rozświetlanie. Natomiast jak chcecie coś, co jest stricte rozświetlaczem, to taki produkt również w kolekcji się znajduje, ale w pudrowej wersji, do której zaraz do niego przejdziemy. Natomiast z tej strony dam sobie ten płynny cień i myślę, że dam go tylko z jednej strony, żeby móc mieć porównanie tego, jak on wygląda solo na twarzy i jak wygląda połączony z rozświetlaczem. W sensie, wiecie, żeby był jeden policzek, żeby był nagi. Natomiast powiem Wam, że po wklepaniu go palcem, to on tak bardzo przygasa. Nie jest tak intensywny jak właśnie na powiece, zwłaszcza w kąciku, gdzie nałożyłem. Więc tak tylko drobinka mi taka została. Doklepię sobie trochę więcej. O, i w większej ilości to zdecydowanie zaczyna już wyglądać, chociaż znowu mam wrażenie, że poklepałem i dużo teraz tak jakby zniknęło, zwętniało i przestało być tak intensywne, jak myślałem, że będzie. Natomiast sam w sumie efekt, porównajcie sobie teraz stronę bez i stronę z, jest bardzo ładny. Spodziewałem się, że to będzie po prostu taka wręcz aż istna tafla, istna drobinka na policzku, a wygląda to zaskakująco
łagodniej niż myślałem. I oczywiście, żebyśmy się wszyscy dobrze zrozumieli, uważam, że wygląda to bardzo ładnie. Pomimo, że inaczej niż myślałem. Teraz można się zapudrować. No i ja ogólnie wiem, że ja z Bell bardzo lubię pudry. Nie wiem, czy gdzieś tutaj mam, tak, mam ten Ideal Skin. Uważam, to jest świetny puder. Bardzo mi się podobał właśnie, kiedy go w zeszłym roku przetestowałem. Natomiast tutaj mamy nowy Touch Me. Sprawdziłem sobie formuły i formuły są bardzo delikatnie inne. Także przez chwilę myślałem, że to może jest ten sam puder, ale w innym odcieniu, bo ten kolor tutaj to jest lekko różowy kolorek. Natomiast formuły również są między sobą inne, także nie kupujecie dokładnie tego samego pudru w innym kolorze. Dla niektórych to może być plus, dla innych minus. No więc puder się nazywa Touch Me Beauty Powder, to jest wygładzający różowy, sypki puder do twarzy o niesamowicie lekkiej i jedwabistej konsystencji. Doskonale stapia się ze skórą, zapewniając efekt naturalnej gładkości. No i tak jak powiedziałem, formuły pudrów ja z Bell bardzo lubię, ale opakowania to jest totalne dziadostwo. To jest bardzo tani plastik, który bardzo łatwo się rozpada. Jeżeli będziecie nieuważni, to jakby ten plastik zabezpieczający puder, a jakby samo opakowanie jest mega łatwe w otworzeniu, zwłaszcza podczas odklejania naklejki tego stoperka. Ryzyko, że rozsypiecie to wszystko naokoło, jest duże, więc polecam uważać. No i puszek, który dołączają, to jest dla mnie bardziej taki stoper, który leży właśnie w tym sitku, żeby ten puder do środka opakowania się nie wysypywał za bardzo, bo jako puszek to też jest takiej jakości, że no nie będę tego używać, po prostu moim zdaniem to jest złe jako puszek. Także pozwolę sobie sięgnąć po swój własny puszek, on co prawda jest tutaj trochę brudny, natomiast ja go wytarłem teraz bardzo dokładnie o ręcznik, także żadnego pudru w środku nie ma, nic się nie będzie mieszało, po prostu jest odbarwiony, to tylko i wyłącznie tyle, także jak widzicie, że nie jest do końca czysty, to nie dlatego, że tam jakiś inny puder jest. Wy jak wiecie, ja lubię bardzo robić miarodajne testy, także zawsze staram się, żeby wszystkie narzędzia były jak najbardziej zoptymalizowane. Okej, brzmiało to głupio, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. No i tutaj Bell robi przepiękną robotę. Ten puder się nazywa coś tam wygładza. Bardzo ładnie też pachnie i ten zapach jest delikatny, bo przy poprzedniej kolekcji z Bell na przykład zapach ten takiej oliwkowo-bursztynowej, zapachy w tamtych produktach były dla mnie przytłaczające i nie byłem w stanie z nich korzystać, pomimo że niektóre kosmetyki dawały fajny efekt, to zapachy były dla mnie dużo za mocne. Tutaj ten zapach jest mega delikatny, także myślę, że zielone światło, jeżeli nie przeszkadzają Wam zapachy w produktach. Natomiast on się właśnie nazywa jako wygładzający puder. No i słuchajcie, gładź tutaj na twarzy jest niesamowita. Pory? Jakie pory? Ja nie mam porów. Moja skóra w ogóle nie oddycha. Wiecie o co chodzi? Nie, że przez ten puder nie oddycha, tylko nie oddycha, bo nie mam porów, bo ten puder sprawił, że moja skóra jest tak niesamowicie gładka. Bardzo ładny puder. Nie dziwi mnie to. Ten poprzedni już mi się mega mocno podobał, więc wiedziałem, że tutaj będzie dokładnie tak samo. No co? Teraz rozświetlacz Cherish Me. Mam nadzieję, że nie będzie za ciemny na skórze, bo on do najjaśniejszych nie należy, a dostępny jest tylko w jednym odcieniu. Tutaj marka dokładnie mówi, że to jest wyjątkowy prasowany rozświetlacz, który doda skórze wielowymiarowego blasku. No i powiem Wam, że to jest rodzaj rozświetlacza, który bardzo często widuję w Bell, także czy bym go nazwał wyjątkowym? To może nie, bo on już się któryś raz, przynajmniej w bardzo podobnej formule, powtarza, jeżeli chodzi o tą markę, ale jest to ciekawa, taka trochę tłustawa formuła. Czuć w tym rozświetlaczu i w tych rozświetlaczach z Bell, że jest tam sporo emolientów, przez co one często ładnie wtapiają się ze skórą i dają intensywny efekt, ale nie wyglądają pudrowo. Także to na pewno jest dla nich zawsze plus i mam nadzieję właśnie, że w małej ilości on mnie nie przyciemni. Glow z niego, tutaj nałożone właśnie małą ilością, jest subtelne, ale czym nie przyciemnia? Wydaje mi się, że jeżeli tak, to w najmniejszym stopniu, a ogólnie to chyba nie. Znaczy bardziej jestem na to, że mnie jednak nie przyciemnia, niż że mnie przyciemnia. Dobra, z drugiej strony nałożę go na ten rozświetlacz płynny, który jak widać nie przepada się z pudrem, bo cały rozświetlacz praktycznie po zapudrowaniu zniknął, także jest to rodzaj rozświetlacza, który trzeba nakładać, mowa tutaj oczywiście o tym płynnym, który trzeba nakładać raczej na twarz, która nie będzie pudrowana,
albo ewentualnie może da się go nakładać na puder, tego nie wiem, natomiast ta formuła mocno zastygająca też pozwoli na to, żeby go tak używać, no bo sama, tak jak mówię, formuła zastygnie i to dość mocno, także nie będzie najmniejszego problemu z trwałością tego płynnego rozświetlacza. Ale wydaje mi się, że tak ociupineczkę może warto byłoby do tego rozświetlacza pudrowego mieć odrobinę ciemniejszą karnację niż moja, bo wydaje mi się, że gdyby nie to, że jest tam odrobinka różu pod spodem, zwłaszcza w tym miejscu, coś tam mi zaczyna tak lekko być widoczne, ale może sobie wmawiam. W każdym razie chyba nie przyciemnie, ale jeżeli jesteście ode mnie o ciupinkę ciemniejsi, to tym bardziej przyciemniać Was nie będzie. Zanim przejdziemy do ust, bo tak jak powiedziałem, mamy płynne pomadki i konturówki, przetestujemy sobie jeszcze eyelinery. To są eyelinery brokatowe i powiedziałbym, że to są eyelinery akcentowe do dodawania właśnie brokatu na Wasz make-up, dlatego że same formuły bazy są bardzo transparentne. To jest taki żel z minimalnym pigmentem, który nada ton skórze, jakby nadaje lekko inny odcień, ale nie jest to napigmentowane ani trochę, przez co kreski sobie nim nie zrobicie, bo po prostu ta kreska będzie półtransparentna. Marka mówi na temat tych linerów, że ten brokatowy eyeliner zapewni efektowny makijaż, a drobiny wielowymiarowego brokatu dodadzą spojrzeniu wyjątkowego blasku. I powiem Wam, że w ogóle ucieszyła mnie jedna rzecz, bo ja później swatchom tego linera dałem podeschnąć. One wyglądają bardzo ładnie, kiedy wysychają. Czasami jest tak, że płynne produkty tego typu podczas wysychania trochę tracą blask, a moim zdaniem te linery wręcz aż ten blask zyskują po wyschnięciu. Ten 02, który się nazywa Loveline, to jest taki lekko pomarańczowy ton linera, który ma w sobie ciepłą głównie drobinkę brokatu, razem z może domieszką lekko zielonego brokatu, ale ogólnie są to ciepłe drobinki. Natomiast ten szary opalizuje w ogóle trochę na niebiesko też dla mnie, ale drobinki brokatu w środku są kolorowe, multikolorowe. Tutaj mamy o wiele więcej różnorodności i przez tą różnorodność moim zdaniem właśnie ten brokat też ładniej na twarzy zastyga. Pędzelek, który tutaj mamy, to jest pędzelek właśnie, to nie jest filcowa końcówka, tylko to jest pędzelek. No i szczerze nie mam pojęcia, gdzie go mam sobie dać, żeby go było widać. Wiecie co, dam go po prostu jako cień na powiekę w wewnętrznej części i zobaczymy, czy to będzie ładnie wyglądało, jak już zastygnie. I chyba na drugie oko zrobię dokładnie to samo. Dołożę sobie tutaj drugą warstwę, żebyście go mogli troszkę lepiej zobaczyć. Jak możecie zobaczyć, nałożyłem go dość dużo, a jedyne co widać to lekkie przyciemnienie powieki na szaro. Właśnie o tym mówię, że taki poziom pigmentu w tych linerach mamy. To są linery z brokatem, którymi nałożycie po prostu brokat na oko albo gdzie tam chcecie. Nie zrobicie sobie tym widocznej kreski. To drugie oko zrobimy właśnie tym brzoskwiniowym linerem. I ten brzoskwiniowy liner moim zdaniem jest bardziej przeźroczysty niż ten szary, ale nie wiem, ta z kolei brzoskwinia troszeczkę bardziej się wybija na skórze czasami. Bardziej widać ten ton, bo to wygląda jak po prostu cień, a to wygląda faktycznie jak kolor brzoskwiniowy. I dołożę sobie drugą warstwę. Ok, tak to wygląda. Na razie te linery są jeszcze mokre, więc niech sobie wysychają, a my w międzyczasie zrobimy usta, a do tych linerów jeszcze sobie wrócimy, żeby zerknąć, jak mi się podobają po wyschnięciu. Tak więc biorę chusteczkę i wycieram nasze balsamy, które wcześniej na ustach miałem. No i tak jak powiedziałem, mamy zarówno płynne... Wziąłem konturówki do rąk i mówię płynne pomadki. Mamy zarówno konturówki, jak i mamy płynne pomadki. Każdego rodzaju jest po 3 kolory. No i to są matowe produkty o dość intensywnych odcieniach. Jak na swatchach będziecie oglądać, to te produkty wydają się być dość ciemne. Brakuje mi tutaj jednego jakiegoś jaśniejszego zestawienia kolorystycznego, ale nie zawsze musi być, prawda? No więc jeżeli chodzi o konturówki, one nazywają się Describe Me Pencil. To jest matowa konturówka o długotrwałym efekcie. Dzięki wodoodpornej formule utrzymuje się na ustach przez wiele godzin. I słuchajcie, ja chyba zrobię coś takiego, żeby przetestować wszystkie, ale zrobić to w miarę w ekonomiczny sposób.
to zrobię połówkę na dole ust jednym odcieniem, drugą połówkę innym, a górę dostanie jakiś inny odcień w całości. Opakowanka są standardowe jak na Bell. Bardzo w ogóle, pomimo że to są takie dość tanie plastikowe opakowanka, moim zdaniem one naprawdę bardzo fajnie wypadają. Konturówka jest automatyczna. Jedyne czego mi brakuje to temperówki na spodzie. To by się przydało. Zacznę sobie od tyłu, czyli że od trójki i tą trójkę dam sobie na dole i faktycznie powiem, że jak ta konturówka zastygała na słoczu, była bardzo matowa, bardzo trudno ją było zmyć, więc one będą na pewno trwałe. Wypełnię ją nawet całe usta, no i tak wygląda trójeczka. Mocha Kiss, w ogóle po odcieniu można byłoby się spodziewać jaśniejszego nudziaka, no ale usta są dość ciemne, przypominam Wam też, że moje usta są ciemne z natury, takie dość mocno napigmentowane, co na jaśniejszych ustach może oznaczać, że to będzie bardzo mocny kontrastowy odcień. Zdecydowanie bardziej kontrastowy niż na moich. Teraz zrobimy sobie dwójeczkę, która jest chyba najciemniejsza z całego zestawienia. I dwójeczka wygląda w ten sposób. No i na górę pojedziemy sobie z jedynką. Ups, trochę mi się chyba złamała. Tak, złamała mi się w środku, jak próbowałem nią sobie usta wypełniać, więc będę musiał być troszeczkę bardziej teraz ostrożny, bo ona cały czas próbuje wychodzić na wierzch. Jak już się konturówka złamie, to robi trochę pod górkę. Konturówki są też bardzo sztywne i bardzo suche. Znaczy, zależy od koloru, bo dwójka była bardziej kremowa i łatwiej sunęło się nią po ustach. Jedynka jest mega sucha i może dlatego też się tak szybko złamała. Bardzo trudno jest mi teraz wypełnić usta, bo ona wręcz aż przeskakuje. Przez to jak bardzo jest sucha, to ona wręcz aż przeskakuje z tych, wiecie, z fragmentów ust i leci w miejsca, w które nie chcę, żeby leciała. Wiecie co, ta formuła na tyle szybko zastyga, że ja muszę ją raz na jakiś czas na dłoni na nowo rozgrzać, bo na ustach, jak już pracuję na tej zastygniętej poprzednio formule, to ona natychmiastowo jakby robi się utwardzona i no nie mogę sobie nic tutaj lepiej poprawić, już wyrysować. Także powiedziałbym, że nie czułem tego przy dwójce i przy trójce, ale jedynka ma podejrzanie dziwnie suchą formułę i nie wiem, uważałbym na nią, bo może być bardzo trudna w pracy. A szkoda, bo z całego zestawienia chyba podoba mi się najbardziej właśnie górna warga pod kątem koloru. No ale dobra, sprawdźmy sobie jeszcze nasze produkty do ust. Płynne pomadki w sensie, bo dużo produktów do ust dzisiaj było. The Light Me Liquid Lipstick, tak się ona nazywa. To jest matowa pomadka w trendowych, nasyconych kolorach. Aksamitna konsystencja zapewnia komfort noszenia. No, zobaczymy, bo ta pomadka ogólnie należy do właśnie takich też dość suchomatowych, zastygających. No ale była też taka lekko gumowa na słoczu, więc być może będzie ona w miarę komfortowa. Zerknijmy sobie na trójeczkę Mocha Kiss, nakładamy na korespondującą konturówkę. Bardzo brązowa, wręcz ceglana w swoim odcieniu. Sama formuła płynu jest dość komfortowa, bardzo cienka, bardzo napigmentowana, dosłownie jedna cienka warstwa wystarcza na to, żeby usta ładnie kolorem pokryć. Teraz sobie złapiemy dwójeczkę Berry Charm, nałożymy na też odpowiednią konturówkę. Dobra, niech sobie wysycha. No i Rosy Romance, tą najjaśniejszą, nałożymy sobie na górze. I tutaj między tą konturówką jest chyba, w sensie tą pomadką a konturówką, tym zestawieniem w jedynce jest największa różnica, bo przy tych dwójce i trójce to po prostu był prawie ten sam odcień, może lekko jaśniejszy jak konturówka, a ta płynna pomadka jest wyraźnie bardziej różowa, żywo różowa niż konturówka numer 1. No i tak wygląda jedynka na górnej wardze. Pomadka jak już zastygnie jest lekko satynowa, praktycznie się nie odbija, za co plus. Natomiast no ja czuję, że ona podstyga do tego stopnia, który dla mnie osobiście będzie na ustach
niekomfortowy w ciągu dnia. Niestety, ja nie przepadam za płynnymi pomadkami, jestem bardzo antypłynne pomadki. Ta ogólnie nie wydaje się być niesamowicie niekomfortowa. Testowałem inne formuły, które w płynnych pomadkach denerwowały mnie o wiele bardziej. Ta się wydaje być ok, ale na pewno zdecydowanie bardziej wolę, jeżeli już matowy efekt, to standardową, kremową pomadkę, która ma matowe wykończenie. Nawet można ją jeszcze odcisnąć i dopudrować, ale kremowe pomadki w moim sercu zawsze stoją dużo wyżej od tych płynnych, pomimo że nigdy nie są tak trwałe jak płynne, więc wiem, że płynne pomadki mogą mieć też swoich fanów, ale ja do tych fanów nie należę. Ok, zerknąłem sobie też teraz na ten zastygnięty liner brokatowy, no i mam już też swoje przemyślenia. Ogólnie te linery też zastygały na Swatchu bardzo dobrze, więc ufam, że będą dość trwałe. Natomiast chciałbym w tym momencie zrobić podsumowanie i zakończenie tego odcinka. Ja te wszystkie produkty będę używać jeszcze w najbliższym czasie i jak pojawi się odcinek z podsumowaniami kosmetycznymi, gdzie robię przegląd produktów po właśnie dłuższym użytkowaniu, to te produkty jeszcze raz Wam podsumuję. Natomiast na chwilę obecną, dlatego że też chcę ten odcinek w miarę szybko dla Was wypuścić, no to chciałbym go dziś już domknąć. No to tak, jeżeli chodzi o te produkty w słoiczkach, najbardziej mi się spodobał ten właśnie, co się utlenia na pH, bo no, ładnie wyglądał na ustach i z tej trójki, gdybym właśnie miał coś polecać, to bym właśnie szedł w ten przeźroczysty żelek. Być może ktoś użyje go na policzkach, jeżeli nie przeszkadza mu taka lepkość i błyszczące wykończenie. Da radę. Także to są ok produkty, nie wszystkie są dla mnie, ale ten słoiczek właśnie z przeźroczystym żelotintem i byłby na pierwszym miejscu wśród nich. Róż do policzków jest bardzo ładny, bardzo subtelny, ale mi się podoba, więc z niego na pewno będę dalej korzystać i w sumie tyle mogę na jego temat powiedzieć. Podoba mi się też, że zastyga do takiego dość neutralnego wykończenia, więc róż jest jak najbardziej ok. Puder jest absolutnie przepiękny. To jest kosmetyk, który ja będę testować chyba najdogłębniej z tej kolekcji w najbliższych dniach, żeby sprawdzić, jaka jest jego trwałość, bo wygląd na skórze jest perełka. Także bardzo mi się podoba, jak to wygląda. Jeżeli macie suchą cerę w ogóle, a lubicie matowe wykończenie i bez porów, żeby wasza skóra była, to ten puder na pewno się u Was sprawdzi bez problemów. Przy mieszanych i tłustych trzeba będzie jeszcze sprawdzić jego trwałość, ale tak jak mówię, ja się tym już zajmę w najbliższych dniach. Rozświetlacz płynny dla mnie jest bardziej jednak jako rozświetlający brokatowy cień do powiek, bo on najładniej wygląda wtedy, kiedy jest nałożony grubą warstwą mimo wszystko i grubszą warstwą, tam gdzie go nałożyłem przy oczach, mi się podoba. Na twarzy wyklepywany jako rozświetlacz bardzo szybko traci intensywność, po zapudrowaniu również znika, więc moim zdaniem jako cień do powiek ok, ta formuła też tutaj sprzyja, bo bardzo ładnie zastyga. Jako rozświetlacz raczej nie. Rozświetlacz pudrowy też jest jak najbardziej ok. A powiedziałbym, że ja bym chciał, żeby Bell wypuszczało 2 odcienie. Jakiś jeden super blady, bo jednak w Polsce mamy naprawdę bardzo dużo bladych osób, zwłaszcza teraz zimą. Natomiast sama formuła wygląda bardzo ładnie. Nie widzę, żeby podkreślała teksturę skóry. Ładnie się przykleiła do pudru, zwłaszcza z racji na to, że w środku jest bardzo dużo emolientów. Także jest to ładny rozświetlacz. Jeżeli kolor Wam podpasuje, no to myślę, że będziecie z niego zadowoleni. Linery zostawiam sobie na sam koniec, więc teraz pójdziemy do konturówek. Powiedziałbym, że jedyneczka odpuściłbym sobie z racji na to, że jedynka jest najbardziej sucha, natomiast dwójka i trójka, jeżeli Wam się podobają kolory i lubicie takie bardzo suche konturówki, które są mniej suche niż jedynka, ale wciąż są dość suche, matowe konturówki i trwałe konturówki, no to myślę, że może się to Wam fajnie sprawdzić, no właśnie pod warunkiem, jeżeli Wam się podobają kolory i podkreślam jeszcze raz, raczej szedłbym w dwójkę i w trójkę. Pomadki płynne wszystkie są ok, dobrze mi się z nimi pracowało. Właśnie nie są też lepkie, a teraz jak złączyłem usta, to w ogóle jest bardzo matowo. Jak Wam się podoba taki efekt, nie przeszkadza Wam to, że pomadki płynne są lekko suche na ustach, ogólnie, nie mówię o tych, te są ok, nie są najbardziej, jakby testowałem dużo bardziej wysuszające pomadki w swoim życiu, te są ok. Jeżeli w każdym razie podobają Wam się kolory i ten efekt, też myślę, że mogą Wam się sprawdzić, jest to przyzwoita formuła. Chociaż nie dla mnie. Natomiast jeżeli chodzi o linery, tutaj mam też swojego faworyta, tak jak przy konturówkach jedynka była dla mnie zła, dwójka, trójka ok. Tak tutaj jest podobnie, tylko że jedynka jest dobra, a dwójka jest średnia. Dlatego, że ta dwójeczka, ta szara wygląda na powietrze o wiele mniej
grubo, o wiele bardziej cienko i w trakcie jak zastygła o wiele bardziej równomiernie, chociaż może to jest kwestia tego, że po prostu ma ona też mniej widoczny kolor i dlatego nie widać, w których momentach się ona tak jakby zbryliła, gdzie tutaj na tej powiece, przy przynajmniej takiej warstwie, jaką nałożyłem, to ona tak trochę nierówno zastygła. Natomiast podoba mi się to, jak bardzo ładnie w ogóle te linery zastygają, jak praktycznie żaden brokat się nie odbija. To będzie dobrze siedzieć na powiece, to będzie dobrze siedzieć tam, gdzie nałożycie, więc jeżeli pasuje Wam koncept takiego przyklejenia brokatu w praktycznie przeźroczystej bazie, tam gdzie chcecie go przykleić, to może być to ciekawe. W drogerii za tą cenę myślę, że za wiele podobnych rzeczy nie ma, więc też można się przy tym pokręcić. Natomiast no, zdecydowanie nie jest to produkt z tego rodzaju o najwyższej jakości. Można lepiej, ale zwłaszcza przy tym szarym jest moim zdaniem potencjał i da się z niego wycisnąć coś fajnego. Być może przy tym brzoskwiniowym też, jeżeli będziecie używać go trochę mniej niż ja. Ale tak, to na tyle. Takie są moje podsumowania, pierwsze przemyślenia, pierwsze wrażenia. Będę testować te produkty dalej, no i oczywiście dam Wam znać w podsumowaniach kosmetycznych, jak mi się sprawdziły po dłuższym czasie. A na dzisiaj to tyle. Życzę Wam udanej niedzieli. No i przypominam, że walentynki już tuż, więc zadbajcie o swoich ukochanych. Pa, pa.